FNAF World ma zakończenia. I znowu je sobie omówimy, bo stary filmik się trochę zestarzał. Wyszło parę nowych informacji, a mówiłem też tam sporo głupot kiedyś. Mój filmik z 2016 roku o zakończeniach jest ciężki do zrozumienia. Musiałem go obejrzeć 2 razy, żeby sobie coś przypomnieć. Zakończeń we FNAF Worldzie jest ogólnie 6. To 8 trofeów, wliczając perłę i wiatraka, które nie są zakończeniami. Potem Update 2 dodaje nam 9 trofeum, 7 zakończenie. Jest też 8 rzecz, niektórzy nazywają ją endingiem, ale to bardziej easter egg po prostu. Wszystko wyjaśnię na odcinku. Podzielmy to na 5 grup informacji, bo niektóre zakończenia mają wspólne wątki i teraz je sobie omówimy. I pamiętajcie, wszystko co mówię na tych filmikach to teorie, nie rozpowiadajcie ich jako fakty, nie rzucajcie się na mnie, że stwierdzam złe fakty. To teorie, nieważne jakie ubiorę w słowa. A jako, że to teorie, zapraszam też do zostawienia jakiegoś komentarza, waszych przemyśleń, waszych pomysłów na temat zakończeń FNAF Worlda. W kupie siła. Na początek, FNAF World jest niekanoniczny. Raczej wyraźnie to widać, jest tutaj Scott, postać jest Gil Scotta, gra jest trochę samoświadoma, a Update 2 jeszcze mocniej do tego dodaje. To miejsce to sanktuarium, bezpieczne miejsce, w którym złe rzeczy się nie wydarzyły, nie ma tutaj duchów, nie ma tutaj Williama. Nazwałbym to miejsce taką kreatywną częścią FNAFa, co siedzi w głowie Scotta, połączenie wszystkiego co powstało. Wszystko co dzieje się tam ma wpływ na nasz świat. Kiedy w naszym świecie Scott rozwija FNAFa, te rzeczy pojawiają się też tutaj. I Scott chciał regularnie rozwijać tą grę wraz z powstawaniem nowych projektów. Powstałby Update 3 z Funtime'ami, ale właśnie wtedy Scott porzucił ten projekt. Gra była zepsuta od podstawy, nie można jej było naprawić. Scott przyznał, że jeżeli kiedykolwiek ruszy tę grę, stworzy ją od zera, nie będzie aktualizował tego co już jest. Mamy nadzieję, że właśnie to teaseruje w Furious Rage, ale nic nie jest potwierdzone. I wspomniał też, że żałuje, że dodał tu fabułę. Choć gra jest niekanoniczna, ma jakieś wskazówki. To częsty błąd Scotta, nie może się powstrzymać. Dopiero niedawno nauczył się rezygnować z takich wskazówek. Help Wanted nie nawiązuje do starej fabuły, Freddy in Space 2 i Furious Rage w ogóle nie mają nic. Tylko swoją własną fabułę. Ale FNAF World coś miał, jest czego tutaj się doszukiwać, dlatego przejdźmy do tych zakończeń. Universe End to jest jedyne takie drobne, niepoważne zakończenie. Ustaw sobie Fredbeara jako pierwszą postać i porozmawiaj z Fredbearem. Obaj wybuchną, powstanie paradoks. Ten sam Fredbear nie może znajdować się w tym samym miejscu w tym samym czasie. Scott dodał to dla zabawy jako żart. Oczywiście to nic nie znaczy. Fabularnie to pewnie właśnie ten konkretny Fredbear dołącza do naszej drużyny i po drodze wyskakuje z niej, żeby coś powiedzieć liderowi. No i to niemożliwe, żeby rozmawiał sam ze sobą. Ktoś mógłby teoretyzować, że był tylko jeden złoty Freddy, że Golden Freddy to Fredbear, ale nie ma to sensu. Golden Freddy nie wybucha w kontakcie z Fredbearem. 2 Fredbearów nigdy nie było, ale było 2 złotych Freddych. Nie ma tutaj fabuły, to jest zwykły żart. Dużo osób jest też zawiedzionych tym, że Scott nie zrobił Universe End 2, a mógł. Dostaliśmy Anim Dude'a. Anim Dude z Anim Dude'em niestety nie tworzą paradoksu, więc jest to stracony potencjał. Ja ogólnie chciałem, żeby paradoks się zaczął, ale Scott go powstrzymał poprzez zamienienie się w coś innego. W Rage Quita, silniejsza wersja Scotta do pokonania. Ale wracając do Fredbeara, on prowadzi nas do 3 głównych zakończeń, bo ma dla nas bojowe zadanie. W tym świecie dzieje się coś złego i musimy to powstrzymać. Ale jeżeli poczekamy chwilę po jego dialogach, widzimy też Glitchbeara. Powie nam, że Fredbear się myli, a my musimy zbierać zegary. Więc mamy 2 ścieżki do wyboru. Sklepać Anim Dude'a albo zbierać zegary. Na szczęście nie musimy wybierać, bo oba zakończenia można zrobić na innym zapisie bez żadnego problemu. Ale musimy szybko zbierać zegary, bo jeżeli za szybko pójdziemy z fabułą, niektóre bezpowrotnie znikną i nie będziemy mogli pomóc Glitchbearowi. Zawsze tłumaczyłem to sobie w prosty sposób. Fredbear i Glitchbear to 2 rodzaje fanów FNAFa. Jeden przelatuje przez grę bardzo szybko, drugi powoli szuka wskazówek. Ten pierwszy narzeka na wszystko bez dłuższej chwili namysłu. Nawet sam FNAF World miał taką sytuację, ludzie myśleli, że gra była zepsuta i niegrywalna. Nie była. Oczywiście ma swoje problemy, dużo konstruktywnej krytyki miało rację, ale nie o takich ludziach mówię. Niektórzy byli niecierpliwi i według mnie Scott pół żartem do takich nawiązywał. Szybko się poddają, atakują autora, a grupa Glitchbeara rozgląda się i analizuje grę. Nikt oczywiście nie wymusza na tobie głębokiej analizy gry, ale niech nikt nie narzeka, że nad zagadką trzeba pomyśleć. Zagadka to główny cel FNAFa. Ale Scott też nie wziął pod uwagę trzeciej grupy. Ludzi, którzy szczerze próbują coś rozwiązać, ale nawet 6 lat im nie wystarczy. Ale to już inny temat, nikt nie wiedział jak daleko zajdziemy, a tutaj też chodzi bardziej o nastawienie.
Nawet jeśli mam rację, sam Scott może już się nie zgadzać z tym porównaniem, zwłaszcza, że dawno wydziedziczył FNAF Worlda. Fredbear ma 2 zakończenia, jedno na normal mode, drugie na hard mode. W normalnym trybie Anime Duty się z nas tylko śmieje, nie zrobiliśmy nic pożytecznego, przyszliśmy prostą drogą na prostym trybie trudności i nie znaleźliśmy żadnych sekretów. W trudnym trybie gratuluje nam dedykacji, ale też oskarża. Jesteśmy źródłem jego problemów, nie da się nas zadowolić. Więc napina mięśnie, postanawia nas sklepać. Pyta, czy jesteśmy zadowoleni, czy takiego zakończenia chcieliśmy. Kończymy tą historię śmiercią autora, a więc nie szukamy wskazówek, idziemy prostą drogą, atakujemy autora bez powodu, dlatego moje wejście nie robi mi sens. Fredbear to ci, co mówią, że fabuły nie ma, co ciągle narzekają na Scotta. Ta fabuła ma swoje problemy, ale masa ludzi wciąż zachowuje się bardzo głupio. Trzecie zakończenie to pójście za Glitchbearem, szukanie zegarów. Do tego zostaliśmy stworzeni, do szukania sekretów, w tym zegarów. I to jest właściwe zakończenie FNAF Worlda, właściwe zakończenie historii FNAFa, którą dał nam Scott. Na początku gry i w clock ending pojawiają się te żółte oczy. I zawsze myślałem, że mówią one do gracza. Ale Glitchbear mówi, że naszą misję wykonujemy dla niego. On to nie jest gracz. Fredbear powiedziałby wtedy bezosobowo, ale nie zrobił tego, mówi o konkretnej osobie, o jakimś mężczyźnie, o jakimś chłopcu i te żółte oczy to najpewniej sam Glitchbear, który jest też inną wersją Plushbeara. Niekanoniczne meta przygody Plushbeara. Mówi, złożę cię z powrotem, więc nawiązuje do ugryzionego dzieciaka. A zegary, które zbieramy, to minigierki FNAF 3. Wszystkie części trafiły na swoje miejsce i dzieciak musi je tylko znaleźć. A więc Glitchbear przygotował Happy's Day dla ugryzionego dzieciaka. Tak to widzę. Jako następny argument Golden Victima. Teorię, że Golden Freddy jest nawiedzony przez ugryzionego dzieciaka. W takim wypadku sam Plushbear byłby marionetką najpewniej. Były teorie, że ugryziony dzieciak nikogo nie nienawidza, a Glitchbear mówi mu odpocznij, sam zamyka jego wątek. Ale nie ma to sensu, skoro przygotowujemy Happy's Day, konkretne wydarzenie z FNAF 3. Jak ma to inaczej działać? FNAF World może być niekanoniczny, ale to tutaj jest wskazówką na temat ugryzionego dzieciaka. Jeżeli clock ending cokolwiek znaczy, to mówimy tu o Golden Victimie. Oczywiście można się kłócić, że nie znaczy nic. To jest już inny temat. Ale to jest wyraźne nawiązanie do Happy's Day i do ugryzionego dzieciaka. W taki sposób nasz marionetkarz Scott chciał zakończyć historię. Dać ostatnią wskazówkę na temat FNAF 4. Wyjaśnić, czym było to składanie z powrotem. Tak to rozumiem. Tyle o głównym zakończeniu. Chipper jest ukryty gdzieś w tle. Po zdobyciu klucza otwieramy ukrytą kłódkę. Można ją zobaczyć tylko na mapie pod tabem. Spotykamy się tam z zemstą Chippera. Mści się na całym FNAFie za to, co go spotkało. To on miał być gwiazdą, ale został rzucony w kąt. To było nieuczciwe. Dlatego obiecuje nam zemstę. Powróci. Sugerował taką nową grę, horror, z Chipperem od Scotta. Kiedy pojawił się teaser z kreskami ten od Sister Location, ludzie myśleli, że to jego nowa gra niezwiązana z FNAFem, właśnie Chipper's Revenge. Ale jak już wiemy, tak nie było. A więc kiedy zemsta Chippera się rzeczywiście dopełni? Scott odpowiedział na to pytanie podczas wywiadu u Dołko. Zemsta Chippera już się dopełniła. Jednego dnia Scott dostał merch El Chipa i powiedział sobie: widzisz, Chipper? Udało ci się, masz własny merch. Zinfiltrowałeś FNAFa. Nie dostaniemy następnej gry Chippera, ale on zawsze będzie na nas patrzył z ukrycia. El Chip pojawi się w jakiejś formie nawet w Security Breachu. To jest jego zemsta. Zakończenie 4. poziomu glitcha. Musimy przechodzić przez glitche, żeby dostać się do nowych części mapy, a potem możemy wchodzić w glitche wewnątrz glitchy. Fredbear jednak nas ostrzega, żeby nie wchodzić głębiej niż na 3. poziom, ale możemy się go nie posłuchać, wejść do 4. poziomu, z którego nie da się już wyjść. Jest tam Old Man Consequences. Wyszliśmy tutaj i musimy ponieść tego konsekwencje. Takie jest zakończenie. Dosyć proste przesłanie, nie przesadzaj, nie wchodź za głęboko. Wiele teorii nawet obecnych poszło tak daleko, że nie ma dla nich ratunku. Też ludzie przesadzają z analizowaniem plików gry. Próbowaliśmy zrozumieć szyfr, jakim zapisane było imię Shadowboniego, ale nie ma tutaj żadnego szyfru. To losowe klawisze, nawet możemy stwierdzić, że Scott przejechał lewą ręką po klawiaturze, bo wszystkie litery znajdują się bardzo blisko siebie po lewej. Podobne przesłanie miały słowa Mr. Hippo w Ultimate Custom Nightie. Ludzie często mówią, że Scott nie tworzy przypadków, że wszystko musi coś znaczyć, ale tak nie jest. Scott stworzył, załóżmy, 10 różnych rzeczy w fabule którejś konkretnej gry, a ludzie znaleźli 20 rzeczy i każdy z nich mówi: Scott nie tworzy przypadków. Ale oczywiście 15 z tych rzeczy jest błędne.
Nie ma czegoś takiego, że jakaś rzecz musi coś znaczyć. Wszystko może, nic nie musi. Ale pod 4. poziomem glitcha jest też 5. Przynajmniej ludzie tak to nazywają, 4., 5. Nie rozmawiaj z wędkarzem, tylko utop się w jeziorze, zaczniesz spadać. To trwa literalnie parę minut i wiele osób traciło nadzieję, że to gdzieś prowadzi. Halo? Halo? Freddy! Freddy! Exit. Nic tam więcej nie ma, zobaczymy, czy mamy inne zakończenie. Ale prowadzi. Widzimy dziwną ilustrację. Większa postać przytula dwie mniejsze. Scott namęczył się, żeby tego nie było widać w plikach gry, bo to nie jest konkretny pojedynczy obraz, ale coś stworzonego z połączonych różnych jednokolorowych obiektów. Tymczasem w MFA gry widzimy nazwę Happy's Day. Zaszliśmy tak głęboko w kod, że jednak coś znaleźliśmy. Ale ciężko to zinterpretować, nie wygląda na nic oczywistego. Może to być następne nawiązanie do Happy's Day, jeżeli zegary ludziom nie wystarczyły? Może ma to jakiś związek z wędkarzem, nie wiem. Obrazek skupia się na 3 postaciach, ale mogło być to uproszczenie całego wydarzenia, może jest ich więcej. Można by też używać tego jako argumentu na Golden Duo, ale to mało. Dodatek do teorii co najwyżej, nie dowodzi niczego jeszcze. Co zabawne, 4. poziom glitcha pojawia się też w Ultimate Custom Night i Scott dosłownie przekopywał pliki z FNAF Worlda do tego stopnia, że wejście tutaj w Ultimate Custom Nightie zedytuje nam zapisów do FNAF Worlda i nam trofeum. Dlatego ktoś może ściągnąć FNAF Worlda po raz pierwszy i już mieć to trofeum znikąd. Ale to tyle z głównej gry. Paradox, Fredbear, drugi Fredbear, Glitchbear, Chipper, 4. poziom, 5. poziom, 7 zakończeń. 8 znajduje się w update'cie 2. Sam update jest bardzo luźny. Fredbear jest trochę depresyjny. On znowu coś tworzy i nikt nie może do niego dotrzeć. On, czyli Saddest Man, nowa interpretacja Scotta, tworzy szalone spin-offy. Widzimy to głównie w tym, jak Scott wypowiada się we FNAF 57. Pewnie jeszcze wtedy o tym nie myślał, ale po wyjściu tej gry Scott uznał, że bardzo podobały mu się te minigierki i chciał robić więcej takich małych, luźnych rzeczy. Dlatego teraz dostajemy Freddy in Space 2, Furious Rage i może coś więcej w przyszłości. Póki co walczymy z jego nowymi tworami i głównym bossem, jakim jest tęcza. Ona była żartem od samego początku FNAF Worlda. Ludzie pytali, gdzie jest tęcza? Scott mówił, tęcza będzie jutro. Ale pojawia się dopiero, kiedy teaserował update 2 i pojawił się w tej grze, naprawdę największy potwór. Update 2 kończy się mrocznie, bo Saddest Man ma silną depresję. Stworzył coś, czego bardzo żałuje. Baby. I ona go zabija. The show will begin momentarily. Everyone, please stay in your seats. Możemy się domyśleć, że było to zapowiedzią update'u 3. To, co dzieje się w prawdziwym świecie, wpływa na FNAF World. W prawdziwym świecie Scott zapowiedział Sister Location. I on prawdopodobnie miał być motywem update'a 3. Baby zabija Saddeskmana, przyjmuje jego pozycję i coś się dzieje dalej. Ale wtedy gra została porzucona i nic takiego nie powstało. Zakończenie update'a 2 zostanie na zawsze po prostu teaserem do Sister Location i niczym więcej. W mobilnej wersji FNAF Worlda jest odrobinę inaczej. Jest to bardzo depresyjna gra, a jej zakończenia nie mają w tym przypadku znaczenia. Scott przeportował FNAF World trochę na siłę, potem stwierdził, że to był błąd, usunął ją ze sklepów mobilnych. Dialogi są tam bardzo zedytowane, bardzo żartobliwe. Gra jest uproszczona, żeby nie zużywała tyle zasobów. Przeciwnicy nie mają animacji na przykład, ale wciąż chodzi słabo. Clock Ending wyjawia, kto dokonał The Bite of 87. To Bonespot. Tymczasem Fredbear każe nam zdzielić Anim Dude'a kikiem, który nam daje. Saddest Man w ogóle nie istnieje tutaj. A więc podsumowując, po pierwsze Universe End. Nic nie znaczy, zwykły żart Scotta, zabawne sytuacje po prostu. 2, 3, 4 zakończenia Fredbeara i Glitchbeara pokazują nam 2 rodzajów fanów. Tych, którzy szukają fabuły lub tych, co męczą Scotta bez powodu o wszystko, co jest w grze. Zakończenie z zegarami może być według mnie dobrym argumentem w kierunku Golden Victima. 5. Chipper obiecuje zemstę, już jej dokonał, ukrywa się we FNAFie i korzysta z jego popularności. 6 i 7. 4. i 5. poziom glitcha. Scott prosi nas, żebyśmy nie szukali za głęboko, gdzie doszukują się nawet dzisiaj. Strasznie. Dziwacznie, bo mówią, że ten dzieciak z lat 2020 to ugryziony dzieciak z lat 1980. Bo mam podobną koszulkę, to nie ma sensu. To jest naprawdę 40 lat różnicy, ludzie starzeją się. Pogadajcie z Mr. Hippo. 5. poziom zdaje się być po prostu następnym podsunięciem nam Happy's Day, tak samo jak minigierki FNAF 3 na zegarach. Na temat tego 5. poziomu chętnie przyjmę jakieś wasze teorie i przemyślenia, bo to fajny temat do mówienia. No i 8. Update 2. Scott planował stworzyć z tego coś większego. To był wstęp do następnych update'ów. Pokazywał w praktyce, jak działa to połączenie pomiędzy naszym światem a FNAF Worldem, ale niestety gra została w tym miejscu anulowana. Nic więcej z FNAF Worlda nie zobaczymy, chyba że Scott weźmie się za remake. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, Scott.
Ale to już mniej więcej tyle na ten temat. Tym razem film ma odświeżone informacje i jest chyba w zrozumiały sposób prowadzony, popycha też Golden Weekendową propagandę, a więc bardzo się cieszę. Dziękuję wam za oglądanie. Po drodze jest jeszcze jeden FNAF Worldowy film, więc czekajcie na niego, a póki co do zobaczenia w komentarzach.